Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Zgodnie z obietnicą, którą złożyłem parę miesięcy temu, oto filmik o błękicie metylenowym, ponieważ będzie to właśnie temat przewodni tego odcinka. O czym sobie pogadamy? Przede wszystkim zaczniemy od historii błękitu metylenowego, bo założyłem, że niektóre osoby uważają, że jest to coś nowego, tak? Jakiś nowy wynalazek na rynku, może ewentualnie ma parę dekad, a w rzeczywistości ma lat już jakieś 150. Także nie jest to nowy lek. I kolejna rzecz, no właśnie, to nie jest suplement, tak jak wiele osób uważa, jest to lek. Więc omówimy sobie, jakie są oficjalne zastosowania błękitu metylenowego w medycynie oraz jakie są zastosowania w medycynie takie off-label, czyli może nieoficjalne, ale mimo wszystko czasami zdarza się stosować błękit metylenowy w tych innych określonych celach. Potem oczywiście przejdę przez inne zastosowania i działania błękitu metylenowego, które pojawiają się w badaniach. Oraz na koniec dojdziemy sobie do tego, jakie dawki, jeśli chodzi o różnego rodzaju, nazwijmy to popularne protokoły, są stosowane, jeśli chodzi o ten lek. Natomiast to, czego nie omówię w tym odcinku, a co wydaje mi się jest prawdopodobnie nawet ważniejsze niż same zastosowania, to są efekty uboczne. Nie omówię, bo po prostu sam ten filmik na pewno zajmie bardzo dużo czasu, a jeśli bym dodał do tego efekty uboczne, wydaje mi się, że siedzielibyśmy tutaj z 2 godziny co najmniej, a to znaczy, że ja bym prawdopodobnie nagrywał jakieś 4 czy 5, a niestety wiadomo, jak to jest z czasem. Jest to część pierwsza, w części drugiej będę omawiać dokładnie efekty uboczne, interakcje błękitu metylenowego, które są, żeby było jasne, naprawdę poważne. To jest jeszcze raz lek, to nie jest suplement i można sobie zrobić naprawdę niezłą krzywdę używając go. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że lek ten ma tak zwany black box warning, czyli najwyższy stopień ostrzeżenia przed skutkami ubocznymi, interakcjami w Stanach Zjednoczonych, więc no właśnie, to nie jest odpowiednik rumianku, to jest rzeczywiście lek o wprawdzie bardzo szerokim spektrum działania, również oczywiście pozytywnych, ale również szerokim spektrum różnego rodzaju efektów ubocznych. Jak mówiłem, zacznijmy sobie od historii błękitu metylenowego, bo wydaje mi się, że historia absolutnie każdego leku i związku jest prawie zawsze, nie ma od tego prawie żadnych wyjątków, fascynująca i nie inaczej jest w tym przypadku. Błękit metylenowy został odkryty, czy wynaleziony właściwie w roku 1876 przez niemieckiego chemika Heinricha Caro z firmy BASF. Celem było tych różnego rodzaju eksperymentów, które doprowadziły do wynalezienia błękitu metylenowego, było opracowanie syntetycznego barwnika, który będzie w stanie barwić bawełnę trwale, trzeba podkreślić, na kolor niebieski. I cel został jak najbardziej osiągnięty. Okazało się, że błękit metylenowy jest w stanie jeszcze raz trwale barwić tkaniny na kolor niebieski, tak zwany kolor niebieski anilinowy, który był bardzo pożądany w tamtych czasach. Już w 1877 roku firma BASF uzyskała pierwszy w Niemczech patent na barwnik ze smoły węglowej właśnie na błękit metylenowy. Odkrycie miało miejsce w czasie dynamicznego rozwoju przemysłu chemicznego i przechodzenia z barwników naturalnych na syntetyczne. Błękit metylenowy szybko wzbudził zainteresowanie także poza przemysłem tekstylnym. I początkowo błękit był oczywiście używany tylko i wyłącznie jako barwnik, natomiast dosyć szybko stwierdzono, że być może stosowanie go jako barwnik może być rozszerzone m.in. na medycynę. Już w 1880 roku Robert Koch wykorzystał go do robienia preparatów mikroskopowych, co zapoczątkowało właśnie zastosowanie błękitu metylenowego w medycynie. W 1885 roku Paul Ehrlich opracował metodę barwienia prądków gruzicy błękitem metylenowym i zauważył jego wybiórcze działanie na drobnoustroje. Tutaj powstał pomysł, że być może właśnie błękit będzie mieć działanie m.in. bakteriobójcze. I to szybko, bo już w 1886 roku właśnie Paul Ehrlich odkrył, że błękit metylenowy jest w stanie bardzo skutecznie zwalczać pierwotniaki plazmodium, które są czynnikiem wywołującym malarię. Zaledwie parę lat później Ehrlich i jego kolega Gutmann, uwaga, wyleczyli pierwszy raz w historii syntetyczną substancją 2 osoby, które chorowały na malarię, co było absolutnym przełomem w medycynie w tamtych czasach. Trzeba pamiętać, że było to dekady przed wynalezieniem pierwszych antybiotyków, przede wszystkim oczywiście penicyjny, więc był to jeszcze raz olbrzymi przełom w medycynie. I Paul Ehrlich dalej sobie eksperymentował z tym błękitem metylenowym, odkrył m.in. unikalne właściwości chemiczne tego związku, zdolność do odwracalnych np. reakcji, utleniania i redukcji,
zmiana koloru w zależności od warunków tlenowych i choć początkowe wyniki były obiecujące, skuteczność nie była uniwersalna i tym samym błękit metylowy został z czasem wyparty przez inne, skuteczniejsze leki, jeśli chodzi o leczenie malarii. Oczywiście przede wszystkim absolutny klasyk już również naszych czasów, czyli chininę. Następne dekady tak naprawdę nie działo się nic specjalnie ciekawego, jeśli chodzi o zastosowanie błękitu metylenowego. Wciąż był jak najbardziej powszechnie używany w przemyśle tekstylnym do barwienia tkanin. Był jak najbardziej używany w medycynie wciąż jako barwnik do choćby barwienia bakterii, tkanek, komórek różnego rodzaju, m.in. prądków gruzicy, ale dopiero w latach 30. pojawiło się nowe użycie. Niejaka Matilda Brooks odkryła, że błękit metylenowy może być skutecznie używany jako antidotum przy zatruciach tlenkiem węgla i cyjankami. Mniej więcej również w okolicy tamtego czasu odkryto, że może być stosowany do leczenia metemoglobinemii, o czym będę mówił szerzej w dalszej części odcinka. W czasach II wojny światowej, co ciekawe, powrócił do łaski, jeśli chodzi o używanie go jako leku przeciwmalarycznego z powodu niedoborów chininy. Zaczął być więc wtedy w tym celu powszechnie używany i oczywiście z racji tego, że błękit metylenowy jest barwnikiem i barwi mocz na dosyć ciekawe kolory, prowadziło to do różnego rodzaju ciekawych anegdotek w armii. Również zauważono, że ma działanie w tamtym czasie antyseptyczne i tym samym może być używany do odkażania ran, co również stosowano właśnie m.in. w okresie walk. Nie oczywiście w pełni powszechnie, natomiast było to jedno z takich odnotowanych wtedy użyć. Zaczęto go również używać wtedy jako część różnego rodzaju składowych leków używanych do, uwaga, leczenia infekcji układu moczowego, tak jak zresztą popularny bardzo DMSO, który był używany w niektórych rodzajach kłopotów z układem moczowym. Co ciekawe, znowu rozszerzono stosowanie błękitu metylenowego jako barwnik używanego m.in. do badania drożności układu pokarmowego, właśnie kłopotów z pęcherzem, wykrywania przetok, więc jako barwnik również stosowany szeroko w medycynie, nie tylko w leczeniu, naprawdę zaczął zataczać coraz szersze kręgi. Taka ciekawostka, jeśli chodzi właśnie o historię błękitu metylenowego, że ze względu na te swoje fascynujące właściwości był również używany jako prototyp do tworzenia różnego rodzaju nowych leków. I jako, że jest to pochodna fenotiazyny, udało się opracować m.in. kolejne leki syntetyczne, przeciwmalaryczne, takie jak chlorochina. Między innymi opracowano również promotezynę, chyba tak się to nazywało, czyli pierwszy taki lek przeciwhistaminowy o działaniu uspokajającym, również dzięki właśnie błękitowi metylenowemu. Tą historię błękitu można by ciągnąć i ciągnąć, bo naprawdę uważam, że jest fascynująca to, jak przysposabiało się ten lek do różnego rodzaju zastosowań, no ale oczywiście teraz skupimy się bardziej na tych nowoczesnych badaniach i zastosowaniach. Notabene w ogóle jest to, uważam, absolutnie fascynujące, jak często dochodzi do sytuacji, w których naukowcy opracowują jakiś konkretny lek z konkretnym zastosowaniem, a dopiero właśnie w toku badań okazuje się, że ma on całe mnóstwo różnego rodzaju innych zastosowań, które bardzo często są jeszcze ciekawsze i jeszcze skuteczniejsze w odniesieniu do innych jednostek chorobowych. Bardzo rzadko tak naprawdę, nawet opracowując dany lek, naukowcy mają pojęcie, jak on działa. Często wiemy, że on wywiera jakiś konkretny efekt, bada się efekty uboczne, ale w praktyce, jeśli chodzi o szerokie spektrum działania, nikt nie ma pojęcia, jak szeroko działa, co może leczyć, jak dodatkowo nawet może szkodzić. Dlatego też oczywiście klasykiem jest, że często po dekadach dopiero wykorzystywania jakiegoś środku chemicznego, leku, substancji aktywnej okazuje się, że ma jakieś fascynujące, pozytywne użycie, ale też często okazuje się dopiero, że na przykład jest z toksyną, która jest w stanie kumulować się w organizmie i powodować różnego rodzaju olbrzymie szkody, mówiąc eufemistycznie. Zacznijmy od podstawowych danych dotyczących tego, jak błękit metylenowy będzie działać. Przede wszystkim błękit metylenowy jest w pełni jonizowany w fizjologicznym pH żołądka, co będzie wpływać właśnie bardzo pozytywnie m.in. na wchłanianie i rozpuszczalność błękitu metylenowego. Jeśli chodzi o biodostępność, wynosi ona
od 53 do 97%, więc nawet, że tak powiem, w takich podstawowych wersjach, ponieważ oczywiście sama biodostępność będzie zależała od drogi podania, czy to będzie zastrzyk, czy to będzie droga ustna. Natomiast wciąż nawet jeśli chodzi o drogę ustną, ta biodostępność jest bardzo wysoka. Szczytowe stężenie błękitu metylenowego będzie mniej więcej osiągane po 30 do 60 minutach od jego spożycia czy jego podania. Czas półtrwania błękitu wynosi mniej więcej 5 do 6 godzin, więc jest całkiem długi, co oczywiście jeszcze raz będzie wpływać między innymi na potencjalne interakcje czy efekty uboczne. Dodatkowo będzie metabolizowany przede wszystkim przez erytrocyty oraz częściowo różnego rodzaju tkanki obwodowe, natomiast jest wydalany głównie przez nerki oraz, co ciekawe, częściowo z żółcią. Zacznijmy od pierwszego klasycznego użycia błękitu metylenowego w medycynie, którym jest leczenie metemoglobinemii. Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, że w zwyczajnych warunkach oczywiście jeśli będziemy mieć hemoglobinę, tak, jeden z tych parametrów, który widzimy rutynowo podczas robienia morfologii krwi, hemoglobina będzie zawierała duże ilości żelaza dwuwartościowego, czyli Fe2+. I na pewno większość osób, która ogląda ten kanał od dłuższego czasu, już kojarzy, że mówiłem wielokrotnie, bo jest o tej formie żelaza, bo jest to żelazo hemowe, tak? Żelazo hemowe to też jest Fe2+, i spożywamy je oczywiście w produktach zwierzęcych. I ta forma żelaza, żelazo dwuwartościowe, ma bardzo fajną zdolność po prostu wiązania tlenu. Natomiast w warunkach metemoglobinemii dochodzi do utleniania tego żelaza dwuwartościowego do żelaza trójwartościowego. Tlen nie ma specjalnie tej zdolności właśnie wiązania tlenu. I dochodzi dodatkowo jeszcze jednego kłopotu. Ta hemoglobina, która zostaje, która wiąże tlen, ona już niechętnie w warunkach metemoglobinemii chce oddawać ten tlen. Mamy więc dosyć absurdalną sytuację, że nawet jeśli spojrzymy sobie na pulsoksymetr i będzie wysycenie tlenem 85%, to wciąż tkanki mogą być niedotlenione i oczywiście metemoglobinemia będzie prowadzić do zawrotów głowy. Tak, wszystkie te klasyczne symptomy, które również powstają w anemii, będzie powstawać oczywiście sinica. I błękit metylenowy jest tutaj gwiazdą, bo jest po prostu bardzo skutecznym donorem, czyli daje elektrony, powodując redukcję tego żelaza trójwartościowego do dwuwartościowego, co znowu powoduje, że z kolei organizm jest w stanie znowu transportować i wiązać tlen i przekazywać go tkankom. Jedna rzecz, która się nie zmieniła na pewno przez 150 lat, to to, że wciąż błękit metylenowy jest używany jako barwnik. Jest używany na przykład między innymi do sprawdzenia, gdzie są uszkodzenia pęcherza, do wykrywania przetok, zaznaczania marginesów chirurgicznych oraz między innymi do oznaczania czy barwienia węzłów chłonnych. Czyli to jest jedna z rzeczy, która się sprawdziła i dalej stosowany jest właśnie do tych celów. Kolejna rzecz, która się nie zmieniła, to to, że błękit metylenowy jest wciąż używany w mikroskopii i diagnostyce. W mikroskopii świetnie jest stosowany m.in. jako barwnik zasadowy, może być stosowany do barwienia preparatów, np. szpiku kostnego. Wciąż jest używany do barwienia niektórych rodzajów bakterii. Innymi słowy, no cóż, pierwotne użycie to był barwnik, wciąż jest stosowany dokładnie w tym celu. Kolejne zastosowanie błękitu to leczenie zatrucia cyjankiem i siarkowodorami. I szczególnie jeśli chodzi o leczenie zatrucia cyjankiem, kurde, jakie to jest kreatywne zastosowanie błękitu. Natomiast, żeby w pełni to docenić, muszę oczywiście na szybko wyjaśnić, o co chodzi. W przypadku zatrucia cyjankiem, cyjanek będzie blokował tak zwaną oksydazę cytochromu C i tym samym tak naprawdę blokować transport tlenu do komórek. Innymi słowy, nawet jeśli jest dostateczna ilość tlenu w komórkach, to po prostu poprzez blokowanie oksydazy cytochromu C tkanki nie będą dostawać tlenu i oczywiście będzie dochodzić do niedotlenienia i potencjalnie uduszenia. No i co tutaj robi błękit? Jest on w stanie, uwaga, w dużych ilościach powodować metemoglobinemię. Tak, wiem, dopiero co mówiłem, że błękit metylenowy to jest absolutny klasyk, to jest zatwierdzone przez każdą jakąś instytucję medyczną na całym świecie do leczenia metemoglobinemii. Ale uwaga, na tym polega podstępność między innymi błękitu metylenowego, że w dużych dawkach jest w stanie powodować utlenianie tego żelaza dwuwartościowego do żelaza trójwartościowego. Czyli w małych dawkach leczy metemoglobinemię, w dużych dawkach potrafi wywoływać metemoglobinemię. Więc w przypadku, w którym będziemy właśnie wywoływać metemoglobinemię, będą powstawały duże ilości oczywiście metemoglobiny, tego związku, który będzie zawierał żelazo trójwartościowe. I okazuje się, że metemoglobina jest w stanie wiązać się z cyjankiem i tworzyć tak zwaną cyjanometemoglobinę, która już jest nietoksyczna. Innymi słowy, będziemy odciągać
cyjanek od oksydazy cytochromu C do właśnie metemoglobiny i umożliwiać tym samym dostarczanie tlenu do tkanek. Co oczywiście samo w sobie jest podstępne, bo mówiliśmy, że sama metemoglobinemia jest w stanie prowadzić do niedotlenienia tkanek. Tym samym oczywiście musi się to odbywać w warunkach szpitalnych i cały czas jest ryzyko, że jeśli ta dawka jest nieodpowiednia, to wciąż będzie mieć ryzyko, właśnie, wywołania metemoglobinemii i tym samym niedotlenienia tkanek, tylko w inny sposób. Absolutnie, mimo że jeszcze raz jest to lek znany od 150 lat, nie ma absolutnie żadnego antidotum na błękit metylenowy. Tak? To znaczy nie jesteśmy w stanie w żaden sposób często cofać różnego rodzaju skutków ubocznych, które wywołuje, chociaż oczywiście czasami można stricte symptomatycznie próbować z nimi walczyć. Warto wspomnieć oczywiście, że leczenie m.in. zatrucia cyjankami to jest to użycie tak zwane off-label, czyli nie jest oficjalnie zatwierdzone, bo żeby oficjalnie zatwierdzić ten lek do tego celu, to oczywiście trzeba by jakieś szeroko zakrojone badania randomizowane z grupą kontrolną robić. Nikt tak naprawdę do tej pory się tym specjalnie nie zajmował. Tym samym zastosowanie jakby wyszło z różnego rodzaju case study, studiów w przypadku oraz badań na modelach zwierzęcych. Błękit metylenowy jest również używany m.in. znowu jako zastosowanie off-label w leczeniu wstrząsu septycznego oraz tak zwanego zespołu wazoplegicznego. We wstrząsie septycznym może dochodzić do patologicznej nadprodukcji tlenku azotu, który, przypominam, jest takim wazodilatorem, będzie rozszerzać naczynia krwionośne. I błękit metylenowy ma to do siebie, że jest w stanie bardzo skutecznie blokować syntezę tlenku azotu. Czyli, można powiedzieć, taki enzym, który będzie produkować tlenek azotu. Jest to ta synteza tlenku azotu, niesamowicie ważny enzym i bez tego nie ma czegoś takiego jak zdrowie po prostu naczyń krwionośnych. Właśnie tlenek azotu, odpowiednie stężenie jego będzie odpowiadać za to, że ciśnienie będzie niskie, że będzie dochodziło między innymi do regeneracji śródbłonka tętnic, tak? Będzie zapobiegać powstawaniu miażdżycy. O tym będzie niedługo cały odcinek, bo tlenek azotu moim zdaniem jest tu najważniejszym bohaterem, takim pierwszoplanowym, który będzie zapobiegać powstawaniu miażdżycy. Do tego samego będzie dochodziło w tym zespole wazoplegicznym, o którym mówiłem, na przykład przy różnego rodzaju operacjach kardiochirurgicznych i w tym zespole wazoplegicznym będziemy mieć do czynienia z bardzo niskim ciśnieniem, tachykardią, więc przyspieszoną akcją serca, powyżej 100 uderzeń na minutę, będzie bardzo niski opór naczyniowy i znowu, tak jak we wstrząsie septycznym, błękit metylenowy będzie blokował tą syntezę tlenku azotu i tym samym produkcję tlenku azotu i będzie dochodziło do zwężania naczyń krwionośnych, tak? Czyli jeśli jest hipotensja, zbyt niskie ciśnienie, to będzie przywracał prawidłowe ciśnienie w tych konkretnych przypadkach. Nie trzeba, wydaje mi się, dużej wyobraźni, żeby sobie uświadomić, że zwężanie naczyń krwionośnych, blokowanie tlenku azotu u całego mnóstwa osób zdrowych nie jest specjalnie pożądane, ale też, tak jak mówiłem, od tych skutków ubocznych, działań niepożądanych będzie osobny odcinek. Jest oczywiście klasyk, o którym już wspominałem, opisując historię błękitu. Błękit może być używany jako lek przeciwmalaryczny, chociaż oczywiście, tak jak mówiłem, stracił już tu na znaczeniu, ponieważ mamy na tyle dużo różnego rodzaju innych leków, które są skuteczniejsze, są złotymi standardami, że błękit nie jest już przynajmniej rutynowo używany do leczenia malarii. Jeśli chodzi o takie jeszcze dwa ciekawe zastosowania, może być używany do znieczulenia, podawany mniej więcej 45 sekund przed podaniem propofolu, który, uwaga, jest anestetykiem, więc lekiem znieczulającym, jest w stanie właśnie złagodzić to uczucie wkuwania. Jest również używany, żeby zapobiegać encefalopatii przy używaniu jednego ze środków do chemioterapii i fosfamidu. Te zastosowania są często kreatywne, ale jednocześnie nie można odmówić im szerokości. Natomiast to są takie, jak mówiłem, oficjalne zastosowania albo zatwierdzone, albo off-label, czyli przynajmniej wiadomo z praktyki klinicznej, że błękit metylenowy będzie się tym sprawdzać, ale również oczywiście teraz będziemy przechodzić do zastosowania błękitu w różnego rodzaju badaniach, czyli jakie korzyści może potencjalnie dawać. Pierwszym zastosowaniem, czy efektem stosowania błękitu metylenowego w badaniach jest polepszenie funkcjonowania pamięci. Generalnie błękit metylenowy właśnie jest w stanie usprawnić transport elektronów w ramach m.in. łańcucha transportu elektronów, co zawsze musi skutkować
zwiększeniem ilości produkowanej energii, a więc tych cząsteczek ATP. Generalnie następuje też poprawa metabolizmu, również tego metabolizmu mózgowego. Efektem jest właśnie polepszenie czy zwiększenie neuroplastyczności, lepsze zapamiętywanie, lepsza konsolidacja pamięci. Natomiast warto wspomnieć, że oczywiście wszystkie te działania, one są zawsze w kontekście, czy praktycznie bez wyjątków w kontekście badań, gdzie już dochodzi do różnego rodzaju dysfunkcji mitochondrialnych. Tak więc innymi słowy, teraz mówimy o osobach, u których ta pamięć już szwankuje. Jest mnóstwo oczywiście innych środków, które często działają lepiej, nawet interwencji najzwyczajniej w świecie, które będą miały podobne działanie. Bo na przykład błękit metylenowy będzie w stanie polepszyć produkcję energii, ale również poprzez swoje działanie, które również opisywałem, będzie zwiększać transport tlenu. Oczywiście jeśli mówimy wciąż o małych dawkach, czyli innymi słowy jest w stanie zwiększyć dotlenienie mózgu. No ale czy tylko on i czy robi to na przykład lepiej niż diety ketogeniczne, które również mają takie działanie? No nie. Czy robi to lepiej na przykład niż posty, bo również mają takie działanie? No nie. Nawet azotany, tak? Ekstrakt z buraka jest w stanie zwiększyć znacząco poprzez właśnie między innymi rozszerzenie naczyń krwionośnych, dotlenienie mózgu, więc no właśnie warto mieć to na uwadze, że często są alternatywy, które moim zdaniem są po prostu ciekawsze. Tak to można określić. Drugie działanie, które gdzieś tam pojawia się w badaniach, to działanie neuroprotekcyjne, które oczywiście będzie oznaczać, że będzie chronić neurony między innymi przed przedwczesną śmiercią, co jest bardzo pożądane w różnego rodzaju chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera. Mówiliśmy sobie, że a propos właśnie poprzedniego punktu, że sam błękit metylowy jest w stanie zwiększać neuroplastyczność, poprawić produkcję energii, dotlenienie tkanki mózgowej. Działa również jako antyoksydant, więc będzie mieć takie działanie dodatkowo ochronne, jeśli chodzi o mózg. Nawet w badaniach pojawia się informacja, że jest w stanie zapobiegać nadmiernej agregacji białka tau, co będzie miało również istotność, jeśli chodzi o chorobę Alzheimera i chorobę Parkinsona. Nie jest tak, że mamy całe mnóstwo różnego rodzaju badań na ludziach, na ludzkich pacjentach. Mnóstwo tych korzyści pojawiało się przede wszystkim w kontekście badań in vitro, więc takich próbówkowych czy badaniach na zwierzętach. Natomiast takie nawet zaawansowane badania dotyczące błękitu osób z Alzheimerem, nie zawsze tak naprawdę przynosiły duże efekty, nazwijmy to. Znaczy nie okazywał się ten lek szalenie skuteczny. Niemniej zdecydowanie wychodzi na to, że jest jakieś działanie. Tak, nawet jeśli nie ma bardzo dużego jakiegoś spektrum oddziaływania przy tych chorobach, to na pewno coś robi pozytywnego. I często właśnie w tych badaniach, co ciekawe, zaznacza się różnego rodzaju takie bardzo ciekawe właściwości fizyko-chemiczne błękitu metylenowego, które czynią go, przynajmniej potencjalnie, pretendentem do tego, żeby po modyfikacji, tak, czyli tworzeniu jakichś pochodnych tego błękitu metylenowego, on miał rzeczywiście skuteczne działanie, jeśli chodzi o leczenie tych chorób neurodegeneracyjnych, ponieważ ma bardzo łatwą przenikalność przez różnego rodzaju bariery biologiczne. Bez problemu będzie przenikać przez barierę krew-mózg między innymi. Okazuje się, że ma większą tą zdolność redoks, czyli właśnie redukcji i oksydacji, czyli utleniania, niż między innymi kwas alfa-lipanowy, niż kreatyna, niż koenzym Q10. Okazuje się, że kumuluje się bardzo dobrze w tkance nerwowej, jest dystrybuowany na potęgę do mitochondriów, szczególnie będzie właśnie gromadził się w błonach mitochondrialnych poprzez jego powinowactwo do tych oksydaz tlenowych, między innymi oksydazy cytochromu C, o którym wspominałem już wcześniej. Co ciekawe, również błękit metylenowy ma dosyć unikalne właściwości w tym sensie, że im wyższe będzie pH, im bardziej utlenione środowisko, tym chętniej będzie tym donorem, czyli przekazywaczem, nazwijmy to w uproszczeniu, elektronów. I okazuje się również, że jest w stanie bardzo dobrze w ogóle imitować różnego rodzaju te naturalne nośniki elektronów w organizmie. I chyba taką ostatnią ciekawostką, jeśli chodzi właśnie o błękit i powodem, dla którego określa się go wyjątkowym związkiem, jest to, że nie będzie wiązać się, nie ma takiej typowej interakcji jak całe mnóstwo leków, że lek-receptor, on będzie mieć bardzo szerokie oddziaływanie i jest w stanie łączyć się z bardzo szeroką pulą potencjalnie receptorów, między innymi enzymów, tak jak opisywałem. Błękit może być również używany do poprawy nastroju i zdrowia psychicznego. I jak działa? Działa w sposób znany absolutnie od dawna w literaturze, bo
Błękit metylenowy potrafi być, czy działać jako inhibitor monoaminooksydazy A, czyli tak zwany MOA-A. Istnieją dwa rodzaje monoaminooksydazy. Mamy MOA-A, MOA-B i one generalnie będą, te enzymy, działać jako degradatory, czy będą rozkładać różnego rodzaju, przede wszystkim neurotransmitery. I monoaminooksydaza A ma to do siebie, że będzie rozkładać m.in. serotoninę, będzie rozkładać noradrenalinę i dopaminę. Inhibicja monoaminooksydazy A oznacza, że większe stężenie będzie w organizmie zarówno dopaminy, serotoniny i noradrenaliny. I oczywiście w różnego rodzaju kłopotach zdrowotnych będą sytuacje, w których po prostu ta podaż, czy może tak, poziom serotoniny, poziom noradrenaliny czy dopaminy, one mogą nie być na optymalnym poziomie. Istnieje całe mnóstwo leków używanych w psychiatrii, które działają właśnie, czy są inhibitorami monoaminooksydazy A. Więc błękit metylenowy jest w stanie działać tutaj bardzo podobnie, chociaż trzeba znowu podkreślić, jest to takie działanie off-label, tak? Może poprawić nastrój, natomiast nie ma tak naprawdę żadnych szeroko zakrojonych badań na ten temat. Mieliśmy jakieś te badania na przykład w 2009 roku, gdzie grupie osób z chorobą dwubiegunową podawano 15 mg błękitu metylenowego dziennie i na przykład nastąpiła u nich poprawa rzeczywiście zdrowia psychicznego, symptomy depresyjne ustąpiły w dużej mierze. Natomiast jeszcze raz, nie są to badania w jakiś sposób dobrze kontrolowane. Cały czas głównie operujemy tutaj na jakichś modelach zwierzęcych albo na bardzo nielicznych badaniach na ludziach, natomiast bez cienia wątpliwości ma takie działanie. I można powiedzieć bez cienia wątpliwości, ponieważ tak jak mówiłem, istnieje coś takiego jak te black box warning w Stanach Zjednoczonych, czyli ostrzeżenie czarnej skrzynki, czyli najwyższy stopień ostrzeżenia przed interakcjami i skutkami ubocznymi leków, jaki można otrzymać w Stanach Zjednoczonych, i błękit metylenowy właśnie ma dokładnie to ostrzeżenie. Przede wszystkim właśnie ze względu na, czy między innymi, ale w dużej mierze ze względu na działanie jako ten inhibitor monoaminooksydazy A. W momencie, w którym na przykład będzie dochodziło do interakcji z różnego rodzaju innymi lekami, choćby używanymi właśnie w leczeniu depresji, nie wiem, ktoś bierze różnego rodzaju inne też ziółka, które są w stanie oddziaływać na ścieżki detoksyfikacyjne w organizmie, czyli na przykład to może być choćby dziurawiec, czy nie daj Boże grapefruit. Jest cały odcinek, jak grapefruit potrafi załatwić człowieka biorącego dużą część leków i suplementów i ziół. Wracając, błękit metylenowy właśnie poprzez tą inhibicję MOA-A jest w stanie wywołać m.in. zespół serotoninowy. I to jest jedno z największych zagrożeń. W zespole serotoninowym zaczyna się robić nagle słab w ustach, może gorączka skoczyć, pojawia się zwiększenie ciśnienia krwi, pojawia się tachykardia, czyli przyspieszone bicie serca. W tych skrajnych przypadkach, czy bardziej zaawansowanych stadiach zespołu serotoninowego może dojść do różnego rodzaju omamów między innymi, a w skrajnym przypadku również do choćby rhabdomyolizy, czyli rozpadu mięśni, co będzie powodowało uwolnienie dużej ilości potasu z tych mięśni, co będzie doprowadziło również do niewydolności nerek. Innymi słowy, to nie jest zabawka. Tak, trzeba bardzo otwarcie mówić, błękit metylenowy nie jest jakąś tam zabawką, czy ma zdolność potencjalnie naprawdę zrobienia niezłego kuku, jeśli się go używa w sposób nieodpowiedzialny, a szczególnie jak praktycznie każdy, jak w dawkach niedostosowanych dla danej osoby. Kolejne działanie błękitu to działanie wszystko, jeśli chodzi o patogeny. Ma działanie antygrzybicze, antypierwiotnikowe, antywirusowe i antybakteryjne. Na pewno wiele osób już kojarzy, że jest używany na przykład do odkażania choćby akwariów. Te właściwości będą zależeć od tego, jak ogólnie błękit metylenowy jest stosowany. Na przykład pokazywano, że ma działanie jak najbardziej przeciwwirusowe, na przykład przeciwko COVID-owi, ale pokazano to in vitro. Pokazano, że jest w stanie w osoczu jak najbardziej unieszkodliwiać różnego rodzaju szkodliwe wirusy Zika, dengi, ale generalnie przy dodatkowym naświetlaniu, bo to jest jedna z ważnych właściwości, jeśli chodzi o błękit metylenowy, w połączeniu z tak zwaną terapią fotodynamiczną, czyli naświetlaniu, będzie mieć natężenie przeciwpatogennych właściwości, takie ogólnie nazywając. Jeśli chodzi o jego właściwości przeciwpierwotniakowe, to już omawiałem to w kontekście choćby zwalczania plazmodium, więc tego pierwotniaka, który będzie powodować malarię. Patrząc na spektrum tego działania przeciwpatogennego, jest ono naprawdę szerokie, chociaż
Jeszcze raz, czasami te właściwości są dopiero tak pokazane w pełni, czy może uwidaczniają się w pełni w połączeniu z tą terapią fotodynamiczną, więc naświetlaniem dodatkowo różnego rodzaju długościami spektrum światła. Wszystkie właściwości błękitu metylenowego, o których już mówiłem, sprawiają, że również bardzo często w literaturze podaje się, że ogólnie błękit metylenowy będzie mieć funkcję ochronną dla mitochondriów i tym samym może zapobiegać starzeniu. Przynajmniej jeśli chodzi o, jeszcze raz, głównie są to różnego rodzaju badania in vitro i badania na modelach zwierzęcych, chociaż nawet te tutaj nie są jakoś specjalnie liczne, szczególnie jak na 150 lat istnienia tego leku. Podsumowując jeszcze raz, wiemy, że jak najbardziej błękit metylenowy będzie działać antyoksydacyjnie. To jest jedna z tych funkcji. On będzie zbierał się przede wszystkim, jeśli chodzi o mitochondria, w błonach mitochondriów, więc ma bardzo tutaj dobrą pozycję, żeby również usprawniać te łańcuchy transportu elektronów i tym samym produkcji energii. Całościowo więc będziemy mieć takie działanie nie dość, że usprawniające produkcję energii, co zawsze oczywiście będzie prowadziło do tego, że mitochondria po prostu sprawniej funkcjonują. Jeśli sprawniej funkcjonują, to tym samym mitochondria skupione w ramach danego organu będą sprawiały, że organ funkcjonuje dobrze i stąd jakby ta cała funkcja przeciwstarzeniowa, tak? Anti-aging, jak to się mówi popularnie. Idąc dalej, ten efekt anti-aging, przeciwstarzeniowy błękitu, przynajmniej w badaniach na różnego rodzaju hodowlach komórek skóry, modelach 3D trójwymiarowych skóry, podobno ma się przekładać między innymi na to, że właśnie nasza skóra będzie wyglądać ładniej i nie będzie się tak szybko starzeć. Pokazywano między innymi, że zastosowanie błękitu metylenowego w tych modelach, jeszcze raz nigdy nie na ludziach, tylko w tych modelach różnego rodzaju skóry, będzie zwiększać hydratację, a więc nawilżenie skóry, będzie zwiększać jej grubość, czyli oczywiście z wiekiem skóra zaczyna być coraz cieńsza. Dodatkowo pokazywano, że efekty te, przynajmniej na tych modelach, nie są przejściowe, tylko są relatywnie permanentne, utrzymują się dosyć długi czas. Dodatkowo okazuje się, że błękit jest w stanie zwiększać proliferację, więc rozmnażanie się fibroblastów, a więc tych komórek, które będą odpowiedziały między innymi za produkcję kolagenu. Tym samym, właśnie, jest to jeden z tych potencjalnych czynników, który będzie wpływać, że jakość skóry nawet z wiekiem powinna utrzymywać się na dużo lepszym poziomie przy braniu błękitu. Chociaż jeszcze raz do tej pory nie pokazano to na modelach ludzkich, co trzeba podkreślać non-stop. Chociaż jeśli się to sprawi, to oczywiście jest to kolejne fascynujące działanie błękitu. Warto również dodać, że błękit metylenowy może być stosowany, bo oczywiście to są cały czas wstępne badania, w terapiach onkologicznych. Natomiast nie jest stosowany stricte jako, strzykniemy komuś ten błękit, czy podamy drogą doustną i to będzie miało działanie stricte przeciwnowotworowe. Raczej w tych terapiach błękit metylenowy jest stosowany jako tak zwany fotosensybilizator, czyli innymi słowy związek, który będzie powodował zwiększone wchłanianie jakiegoś tam wycinka spektrum światła. I w tym przypadku błękit metylenowy ma to do siebie, że on będzie dosyć skutecznie przyciągał to spektrum światła czerwonego i trochę z okolic tego NIRS, czyli światła bliskiego podczerwieni. To sprawia, że w tym momencie błękit metylenowy będzie zwiększać produkcję m.in. wolnych rodników w znacznej ilości, co w przypadku właśnie umieszczenia tego błękitu metylenowego, wybarwienia jakichś zmian nowotworowych będzie powodowało, że sam błękit w połączeniu właśnie z tą terapią fotodynamiczną będzie w stanie produkować takie ilości wolnych rodników, które będą w stanie uśmiercić komórki nowotworowe. Taki jest zamysł i takie są różnego rodzaju obecnie badania, które trwają nad zastosowaniem błękitu w onkologii. Co ciekawe, właśnie błękit jest w stanie dosyć selektywnie gromadzić się, kumulować w tkankach nowotworowych, właśnie dlatego między innymi się tak chętnie eksperymentuje z nim, chociaż znowu trzeba podkreślić, głównie są to badania in vitro, tak, czyli próbówkowe oraz na modelach zwierzęcych. Nie kojarzę, żeby odbyło się do tej pory nawet jedno badanie na ludziach, na pacjentach. Jeśli to ominąłem, jeśli znasz takie badanie, to oczywiście jak najbardziej wrzuć mi do sekcji komentarzy, żebym mógł się z nim zaznajomić. Tyle jeśli chodzi o takie, bym powiedział, główne i nawet poboczne użycia i mechanizmy działania błękitu metylenowego. Wydaje mi się, że opisałem tego na tyle dużo, że powinno starczyć i zaspokoić ciekawość każdej osoby, która się zastanawiała, czy błękit potencjalnie jest dla mnie. Natomiast jak zawsze oczywiście pozostaje kwestia tego,
jak to dawkować. Na pewno trzeba zacząć od tego, nie ma absolutnie żadnych oficjalnych wytycznych a propos dawkowania błękitu, bo po prostu nie jest przeznaczony do praktycznie jakiegokolwiek zastosowania oficjalnie, o którym mówiłem. Mamy więc tak naprawdę jakąś wypadkową tego, jakie ilości błękitu były stosowane przez naukowców w badaniach i oczywiście czy na podstawie tych dawek, które były stosowane, są jakieś efekty uboczne, czy nie. Oraz oczywiście jakimś punktem odniesienia jest dodatkowo to, jakie ilości są stosowane oficjalnie, choćby w leczeniu na przykład metamoglobinemii. Błękit metylenowy będzie mieć efekt hormetyczny, to znaczy w mniejszych dawkach on będzie mieć wszystkie te fajne działania pozytywne, w większych dawkach jest naprawdę groźny. Więc jakiekolwiek próby w ogóle zabawy z błękitem, nazwijmy to zabawy z błękitem, powinny ograniczać się tylko i wyłącznie do małych dawek. Jeszcze po raz kolejny podkreślę, następny odcinek będzie właśnie o skutkach, możliwych skutkach ubocznych, interakcjach błękitu, jeśli ktoś chciałby mieć dużo szerszą jakąś pulę informacji, czy rzeczywiście w jego konkretnym przypadku branie tego błękitu będzie pożądane. Natomiast mówiąc ogólnie, te takie mikrodawki, mikrodawkowanie błękitu najczęściej będzie polegało na branie około 0,5 mg błękitu, czy to drogą kropelkową, czy do ustną, w zależności od tego, jak to będzie sobie to podawał, na kilogram masy ciała. Czyli około 0,5 mg na 1 kg masy ciała. Te ilości mogą dochodzić do 1 mg. I to są ilości, które generalnie dają tą dosyć szerokie spektrum korzyści, jeśli ktoś rzeczywiście je odczuje, między innymi usprawnienie pracy mitochondriów itd. itp. Już teraz jeszcze warto podkreślić jedną rzecz. Mnóstwo osób, nawet po minimalnych dawkach, może czuć się źle. Jeszcze raz, nie o to chodzi, że będzie miała jakieś poważne efekty uboczne, będzie czuła się źle. Bo warto podkreślić jeszcze raz, to usprawnienie, te działanie hormetyczne błękitu metylenowego będzie polegało na tym, że jeśli będziemy mieć na przykład hamowanie, inhibicję tej monoaminooksydazy A, czyli będzie mieć zwiększone stężenie nagle serotoniny i dopaminy, to jest fajne, jeśli ktoś generalnie ma z tym kłopoty. Jeśli mamy zdrową osobę, która będzie robić inhibicję, jakąś większą, tak jak w przypadku błękitu MOA-A, może się okazać, że stężenie serotoniny i dopaminy jest już na tyle duże, że człowiek będzie się czuł naprawdę źle. Jeszcze raz, nie mówię, że wydarzy się coś źle, po prostu będzie naprawdę kiepskie samopoczucie. Zawsze można to traktować w ten sposób, jeśli nawet przy tych mikrodawkach i od nich zawsze należy zacząć, czyli na przykład ja jestem fanem tego 0,5 mg na 1 kg masy ciała, zauważysz, że czujesz się źle, coś jest nie tak, odłożyć i absolutnie już do tego nie wracać, to nie jest absolutnie dla Ciebie. A szczególnie właśnie jeszcze raz polecam poczekać do tego odcinka, który będzie omawiać interakcje i efekty uboczne. Jeśli chodzi o takie konkretniejsze wsparcie pamięci i różnego rodzaju funkcji poznawczych, to będziemy mówić o dawkach 1 do 2 mg. Są to też mniej więcej dawki, które były używane między innymi w badaniach nad osobami z chorobą Alzheimera. Także tam osiągano, jeśli chodzi o kumulatywną jakby taką dawkę dzienną, na przykład 100 parędziesiąt miligram. Lepiej nie bawić się w jakiekolwiek większe dawki u większości osób, bo nawet pod kątem praktycznie dowolnej choroby, takich jak choćby choroba Alzheimera, są moim zdaniem ciekawsze i bezpieczniejsze terapie, które nie będą gryzły się między innymi z innymi lekami, a błękit metylenowy choćby poprzez działanie na monoaminooksydazy A jest w stanie wchodzić dosyć często w interakcję z szeregiem różnego rodzaju innych leków. Dzięki serdeczne jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka. Również jak zawsze zapraszam do sekcji komentarzy. Dajcie mi znać, jakie są Wasze doświadczenia, jeśli ktoś brał błękit metylenowy. Czyli nieważne od tego, czy się sparzyłeś, czy nie, opisz po prostu, daj innym znać, tak? Bo to jest zawsze mówię, czyjeś doświadczenia, te anegdoty medyczne, to jest coś, co zawsze pięknie dopełnia różnego rodzaju badań, mechanizmów, które opisuję. I też bardzo często to jest coś, co ewentualnie przekona, albo jeszcze raz w drugą stronę zniechęci osoby, które chciały eksperymentować. Więc dajcie mi znać właśnie, czy macie pozytywne, czy negatywne doświadczenie związane z braniem błękitu metylenowego, a jeśli tak, to jakie? Czy jakie pozytywy zauważyłeś, albo jakie negatywy zauważyłeś podczas brania błękitu metylenowego? Jak zawsze ze swojej strony polecam moje flagowe kursy, czyli Vocabulary Labs, laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków, nieważne czy to są ugrofińskie, czy to języki germańskie, azjatyckie. System jest w pełni uniwersalny.
A wszystko to po to, żeby oczywiście przestać wydawać non-stop pieniądze na korepetytorów, szkoły językowe, aplikacje, różnego rodzaju dziwne fiszki, podręczniki, wszystko co leży potem po kątach i tak nie jest przydatne, a człowiek wciąż nie potrafi się porozumieć w danym języku. Polecam również kurs O jeden włos za daleko, gdzie pokazuję z kolei jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak między innymi diagnozować przyczyny telogenowego wypadania włosów i tym samym je powstrzymać. Szczególnie jeśli komuś na przykład wypada więcej niż 50 włosów dziennie, jest nie 70, 80, 100, a nawet po 150 czy 200 włosów dziennie, to na pewno jest telogenowe wypadanie włosów. Trzeba wtedy określić przyczynę, żeby no właśnie powstrzymać tą utratę. Również w kursie opisuję, jak radzić sobie z różnego rodzaju uporczywymi chorobami skóry głowy, takimi jak choćby upierdliwy łupież. Dodatkowo, idąc dalej, kurs Kuźnia Ekspertów, czyli Experts Incubator, gdzie pokazuję z kolei, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać, jak tworzyć różnego rodzaju mapy zrozumienia informacji, jak wdrażać suche informacje w praktykę, tworzyć pętle informacji zwrotnej, tworzyć swój plan nauki do dowolnej umiejętności czy dziedziny, którą ktoś chce opanować. To jest z kolei idealne dla osób takich jak ja, które chcą z kolei po prostu opanowywać więcej z tego, czy zapamiętywać więcej z tego, co czytają, z tego, co słuchają. Dla osób, które są studentami, maturzystami, to może czy już przyszłorocznymi, chcą mieć dobre oceny i jednocześnie przyswajać tą wiedzę ze studiów. Dla osób, które nienawidzą swojej pracy i muszą ją zmienić, albo już są w trakcie tego procesu, natomiast jeszcze nie mają kompetencji, żeby zdobyć tą swoją wymarzoną pracę. Oraz na końcu dla osób, które już mają fantastyczną pracę, natomiast no właśnie potrzebują zdać jakiś certyfikat, zdobyć jakieś kwalifikacje, żeby dostać podwyżkę, czy dostać jakiś swój wymarzony awans. Jak zawsze 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby miał spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Również w pierwszym komentarzu będą wszystkie badania, na które powoływałem się w odcinku. Jeśli ktoś chciałby więcej pogrzebać, a oczywiście serdecznie jak zawsze do tego zachęcam. I dodatkowo również w tym pierwszym komentarzu będzie bonusowa ciekawostka, jak co odcinek, czyli coś ciekawego, co nie powiedziałem w ramach treści filmiku. Natomiast jest, no właśnie, naprawdę fascynującą informacją dotyczącą błękitu metylenowego. Idąc dalej, w opisie znajdziesz oczywiście linki do wszystkich kursów, między innymi, o których mówiłem, ale również link do mojego newslettera. Po jego kliknięciu wyskakuje okienko, można wprowadzić swój adres mailowy. Tam z kolei wysyłam artykuły związane z poprawą pamięci, nauką właśnie języków obcych, poprawą produktywności, więc trochę odmienna działka niż to, co najczęściej tutaj omawiam na kanale YouTube. Również czasami zdarza mi się popełnić jakiś artykuł a propos interpretacji badań naukowych i takie artykuły też wtedy wysyłam w ramach tego newslettera. Jeśli podobały Ci się wszystkie te informacje, które wymieniłem w tym filmiku, chciałbyś je przyswoić jak najszybciej, można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych i ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie, można zapisać się nawet na 1 miesiąc, jeśli ktoś ma ochotę i ściągnąć fiszki do tego odcinka oraz już chyba 140 czy 150 poprzednich. Również dla patronów kanału jest dostępne forum, tam można mi zadawać pytania i mieć po prostu gwarancję, że uzyska się odpowiedź, chociaż nie diagnozuję tam, żeby było jasne oczywiście żadnych przypadków, odpowiadam na jakieś ogólne pytania. Również dla patronów jest dostępna sekcja Badanie Tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam właśnie najciekawsze jakieś badanie, które wpadło mi w łapki, razem z omówieniem tego badania oraz bardzo często odesłaniem do innych badań. Tam też już w ramach tej sekcji Badanie Tygodnia jest już 140 parę dodatkowych badań omówionych. Jeśli komuś brakuje po prostu informacji, za rzadko według niego są filmiki, to można zdobyć dodatkową wiedzę. Dzięki jeszcze raz za wysłanie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym.